30 sierpnia 1943 roku dwie spokojne polskie wsie na Wołyniu, Ostrówki i Wola Ostrowiecka, znikają z mapy. W ciągu zaledwie kilku godzin życie traci ponad 1000 ich mieszkańców. Mężczyzn, kobiet i dzieci. Przez dziesięciolecia o tej tragedii mówiło się bardzo niewiele, a po samych wsiach pozostały jedynie zarośnięte pola, fragmenty cmentarzy i zdziczałe drzewa owocowe. W tym filmie krok po kroku odtworzymy przebieg tragicznych wydarzeń tamtego dnia. Odwiedzimy miejsca, w których rozegrał się ten dramat, przytoczymy poruszające relacje świadków i pokażemy, jak dziś wyglądają tereny dawnych polskich wsi. Zobaczycie również materiały z najnowszych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej, które po ponad 80 latach wciąż pozwalają odnajdywać kolejne masowe groby oraz przywracać ofiarom imiona oraz godne miejsce spoczynku. To nie jest tylko opowieść o jednej zbrodni na Wołyniu. To historia ludzi, którym odebrano dom, rodzinę i przyszłość. Historia, o której nie wolno nam zapomnieć. Ojciec został zamordowany. Teraz odnalazłem zegarek ojca, cała pamiątka. I tyle wam mogę powiedzieć. Woli Ostrowieckich i Ostrówek, tam gdzie masowo mordowali, z każdego miejsca kaźni jest świadek. Już od wiosny 1943 roku te okolice cały czas nawiedzały bandy UPA. Poszukiwały one akowców, broni u Polaków, rozpytywały miejscowych chłopów. Często dochodziło do grabieży mienia, pobić, niektóre domy były ostrzeliwane, ale można było powiedzieć, że panował tu jeszcze względny spokój. Jednak do mieszkańców tych wsi wraz z uchodźcami ze wschodniej części Wołynia docierały coraz to gorsze wieści o masowych mordach dokonywanych na ludności polskiej, o spalonych wsiach i bestialstwach, jakich dopuszczali się Ukraińcy. I możecie pomyśleć sobie, skoro ci ludzie tutaj wiedzieli, że tam dzieją się takie straszne rzeczy, dlaczego nie uciekli za Bug? Stąd do Bugu jest mniej jak 10 km. Dlaczego nie opuścili swych gospodarstw, aby ratować swoje życie? Pomyśl, czy ty dzisiaj zostawiłbyś swój dom, swoje mieszkanie, swój majątek na wieść o tym, że jutro ktoś przyjdzie i to wszystko ci odbierze. Pewnie uznałbyś to jako głupi żart albo przesadzoną groźbę, myśląc, że mnie na pewno to nie spotka. Ci mieszkańcy też tak właśnie myśleli. Być może pożogi ominą ich wioskę. Być może akurat tutaj bandy UPA nie odważał się zaatakować, dlatego że te wsie były w 100% polskie. Mieszkało tutaj ponad 1000 Polaków. Była to dość duża siła. Dlatego zorganizowano samoobronę, która jednak była nieskuteczna z powodu braku broni oraz niezdyscyplinowania jej członków.
5 lipca 1943 roku banderowcy pod dowództwem Petra Guzala zorganizowali zasadzkę na Niemców na moście między Ostrówkami i Borową, w wyniku której zginął oficer oraz kilku żołnierzy niemieckich. W odwecie Niemcy postanowili spacyfikować Ostrówki. Ostatecznie jednak pacyfikację odwołano, ale na skutek strzelaniny spłonęło gospodarstwo Wiktorii Ulewicz. W dniach 28 i 29 sierpnia, czyli poprzedzających masakrę, w okolicznych wsiach Równo, Połapy i Sokół odbyła się mobilizacja Ukraińców. Przybyły również dodatkowe oddziały z terenów Galicji. Do Ostrówek i Woli Ostrowieckiej docierały kolejne niepokojące wieści, iż na Mazurów szykuje się napad. Dlaczego na Mazurów? Mieszkańcy tej wioski nazywali siebie sami Mazurami. Zostali oni tutaj sprowadzeni w XVI wieku i cały czas pielęgnowali swoje polskie tradycje. Pomimo że był to zabór rosyjski, nie dali się nigdy zrusyfikować. Dzień przed masakrą, popołudniem do Ostrówek przyjechała furmanka z kilkoma uzbrojonymi jakowcami. Wysłał ją z Lubomla ksiądz dziekan Stefan Jastrzębski. Partyzanci poinformowali księdza z Ostrówek, że wsi grozi wielkie niebezpieczeństwo i mają go bezpiecznie odeskortować do Lubomla, gdzie będzie bezpieczny. Ksiądz jednak nie zgodził się na tę propozycję, wypowiadając te słowa: jaki byłby ze mnie pasterz, gdybym zostawił całą owczarnię na pastwę wilków? Zostanę razem z moimi parafianami. A następnie polecił wszystkim kobietom i dzieciom spakować się i szybko wyjechać ze wsi. 29 sierpnia na mszy wieczornej ksiądz powiedział: ludzie, przygotujcie się, bo mogą nas mordować. 40 furmanek z Woli Ostrowieckiej ruszyło w stronę Ostrówek, gdzie mieszkańcy przekonali uciekinierów, aby nie jechali dalej w ciemną noc i przeczekali u nich do rana. Wydawało się, że duża wieś nie stanie się celem kolejnego ataku. Uciekinierzy z Woli Ostrowieckiej dali się przekonać i pozostali w chatach mieszkańców Ostrówek. Noc minęła w miarę spokojnie, a patrole samoobrony nie zauważyły niczego podejrzanego. Kiedy zaczęło świtać, mieszkańcy, którzy skryli się wcześniej na noc w przygotowanych wcześniej schronach, w polach czy pod miedzą, zaczęli wracać do swych domów. Kobiety rozpalały ogień pod kuchniami i szykowały śniadanie. O świcie 30 sierpnia 1943 roku, po wymordowaniu Polaków w niedalekich wsiach Kąty i Jankowce, Kureń Upa Łysego oraz sotnia Iwana Zaczerniuka, pseudonim Worona, ruszyły na Ostrówki i Wolę Ostrowiecką. Banderowców wspierali niektórzy mieszkańcy z okolicznych wsi Sokół, Połapy, Przekórka i Chuszcza. Byli oni uzbrojeni w większości w widły, siekiery, kosy, pałki i co kto miał w swoim gospodarstwie. Wsie zostały otoczone szczelnym kordonem przez uzbrojonych strzelców UPA. Odcięto wszelkie drogi ucieczki. Sotnie UPA wkroczyły do wsi, udając wielkich przyjacieli Polaków. Ogłaszano, że będą mieli coś ważnego do przekazania całej społeczności, jakieś ważne ustalenia na temat wspólnej walki przeciwko niemieckiemu okupantowi. Banderowcy głaskali małe polskie dzieci po głowach, częstowali je cukierkami, jedną ranną kobietę nawet opatrzono. Próbowali uśpić czujność Polaków i wzbudzić w nich zaufanie. W Ostrówkach mężczyzn spędzono do budynku lokalnej szkoły, zaś kobiety, dzieci i starców gromadzono na placu przy szkole. Poszczególne zabudowania gospodarskie były przeszukiwane, aby nikt nie schował się gdzieś w stodole, pod łóżkiem czy w piwnicy. Osoby, które opierały się do wyjścia z domu, były często poniżane, bite, a nawet zabijane na miejscu. Raniutko ubtuczyli nasze wsie, no i kazali zbierać się na zebranie do szkoły. Jesteśmy w naszym domu. Przychodzą Ukraińcy.
na zebranie, na zebranie, na zebranie. I moja mama mówi, jak ja to z tymi dziećmi i ona w ciąży, to my pójdziemy na zebranie. No i tam przepychanki słowne. Wreszcie Ukraińcy mówi, dobra, to siedźcie tutaj i nie ruszajcie się. Jak oni się zebrali, to mama mówi, chodu i do ogrodu. No myśmy poszli do tej szkoły na to zebranie. Tak, mężczyzn zamykali w szkole, a kobiet zgromadzili na placu szkolnym, boisku. Tak. W międzyczasie w kilku miejscach Ukraińcy kopali duże doły na zwłoki. Szkoła, gdzie zmieściło się ponad 200 mężczyzn, została przez Ukraińców otoczona i zamknięta. Mówią, że mają nas badać. Słyszałem, że mają walczyć z Niemcami. Boże, miej nas w swojej opiece. Kilku upowców, grożąc wszystkim śmiercią, zażądało oddania broni, złota i zegarków. Wtedy mężczyźni zaczęli śpiewać. Następnie oprawcy, bijąc kolbami znajdujących się najbliżej wejścia, wyprowadzali mężczyzn grupami po 10 do zabudowań Jana Trusika oraz za stodołę gospodarza Suszki, gdzie ich mordowano strzałem z broni palnej lub uderzeniami w tył głowy siekierą lub wielkimi drewnianymi maczugami. W miejscach tych pozostały w wykopanych pośpiesznie dołach 2 wspólne mogiły. W gospodarstwie u Suszka znaleziono 33 osoby, zaś u Trusika 81. Około 20 osób zamordowano przy kuźni Bałandy. 4. mogiła licząca 5 osób znajdowała się w pobliżu kościoła, na tak zwanym wygonie. Jednakże na tej wsi mogił i ofiar jest znacznie więcej. Poszukiwania kolejnych zapewne potrwają dziesiątki lat. W 2 miejscach gospodarstwa całkowicie spalono, a wraz z nim zatarto ślady mogił. Wiele osób zostało też zamordowanych w swoich domach, w obejściach gospodarskich, na drodze lub ich ciała zostały wrzucone do studni. Zgromadzone w tym czasie w kościele kobiety z dziećmi i starcami prawdopodobnie zamierzano spalić żywcem, ale nie zdążono. Bowiem około południa nadjechali samochodami Niemcy, którzy akurat patrolowali okolicę. Wywiązała się strzelanina. Wówczas w wielkim pośpiechu wyprowadzono ich z kościoła i w liczbie około 300 osób pędzono na Ryżysko Podlasko-Krawiec w pobliżu wsi Sokół. W kościele przytrzymali, to było, ja wiem, może z 1,5 godziny. Tak. To w tym czasie oni mężczyzn wymordowali. Tak. I oni już nie mieli czasu, więc wygnali nas z kościoła. 13-letni Aleksander Pradun, któremu udało się przeżyć masakrę, tak wspomina ten tragiczny dzień. Padł rozkaz przejścia z placu szkolnego w pobliże kościoła. Niektóre kobiety i dzieci zaczęły płakać. Droga z placu szkolnego do kościoła miała około 200 metrów. Była ona obstawiona z jednej i z drugiej strony przez Ukraińców. Niektórzy z nich byli z psami. Trzymali wilczury na postrach i szczuli nimi ludzi. Psy rwały się ze smyczy, mocno szczekając. Ludzie zaczęli krzyczeć, a bulbowcy śmiali się i wrzeszczeli. Bierij lachy! Po drugiej stronie ulicy, za szkołą, stała grupa chłopów, też bulbowców. Byli pijani i uzbrojeni w siekiery. Głośno się też śmiali. Musieli to być główni oprawcy. Starsi mówili, że to oni będą nas bić. Kiedy zapędzono nas do kościoła, zamknięto za nami drzwi. I nagle wokół rozległ się wybuch, jakby z granatu. Ludzie zaczęli się modlić i śpiewać. Niektórzy włazili na chór i widziałem, jak ktoś wszedł na strych, poza sklepienie kościelne. Nie znam go, ale prawdopodobnie przeżył. Naraz otworzyły się frontowe drzwi. Ukazało się w nich paru bulbowców z wymierzoną w nas bronią. Zapowiedzieli, że mamy wychodzić z kościoła. Każdy, kto zechce uciekać, zostanie zastrzelony. Zaczęliśmy wychodzić i zobaczyliśmy, że ulica z kościoła do szkoły jest obstawiona jak poprzednio przez bulbowców. Byli oni bardzo podenerwowani. W kilku miejscach zaczęła już się palić wieś. Wówczas ciotka powiedziała głośno do mamy, bo widziała, jak w ich zabudowaniach coś kopano. Powiedziała, że na pewno to dół dla chłopów, bo szkoła jest już pusta, a drzwi pootwierane. Pędzili nas w stronę cmentarza. Gdy byliśmy na grobli, usłyszeliśmy strzelaninę od strony Borowy.
Strzelono z broni maszynowej. Kule świszczały jak rój pszczół nad naszymi głowami. Słyszeliśmy wybuchy nawet w odległości około 200 metrów od nas. Ludzie zaczęli mówić, że to chyba Niemcy. Kiedy zobaczyliśmy, że oni boją się tych strzałów, ludzie zaczęli mówić między sobą, aby uciekać w stronę wsi. Mówili, że wszystkich nie wybiją, a gnać za nami i tak nie będą. Kilkoro osób zawróciło, byli to w większości starsi mężczyźni. Jednak nie uszli za daleko, bo zaraz padły strzały, a oni usunęli się na ziemię. Może ta ucieczka udałaby się, gdyby wszyscy naraz zawrócili i rozbiegli się po krzakach. Jednak było to niemożliwe, bo były to prawie same kobiety z małymi dziećmi oraz staruszki. Gdy zrównaliśmy się z cmentarzem, niektórzy starsi nie chcieli iść dalej. Mówili, wiemy gdzie nas pędzą i co nas czeka. Lepiej tu zostać, na cmentarzu, nie gdzieś w krzakach, żeby ptactwo rozniosło. Cmentarz to zawsze miejsce poświęcone. Kilkoro starszych wyszło z kolumny, kierując się w stronę cmentarza. Starali się szybko przekroczyć bramę i nagle padły strzały. Następnie padły trupy. Stary organista z mojej wsi szedł o krok od nas, trzymając pod rękę swoją żonę. Wystąpili z kolumny i powiedzieli, że dalej nie pójdą. I tak nas wybiją, więc wolą tutaj, na cmentarzu umrzeć. Zdążyli tylko postawić 2 kroki za bramę cmentarną, padły strzały i oni oboje również upadli. Widziałem, jak konwulsje wzdrygały ich ciała. Widząc to wszystko, kobiety i dzieci zaczęły płakać i krzyczeć z przerażenia. Na ten widok ścisnęło mnie w piersiach i zasło w gardle. A nas pędzono dalej, na przełaj, przez krzaki i pola. Niektórzy bulbowcy byli znajomi dla starszych, pochodzili z okolicznych wsi, Chuszczy i Przykórki. Starsi ludzie znali ich, więc zaczęli pytać, co z nami zrobią, dokąd nas pędzą i czy chcą nas zamordować. Jednego z bulbowców poznała matka mego stryja, Łukasza Praduna. Zapytała go po imieniu i nazwisku, za co będziesz nas zabijać. I powiedziała, że dobrze zna jego rodziców i zawsze żyli w zgodzie. Popatrzył na staruszkę chwilę, rozejrzał się i odpowiedział w te słowa: ja was zabijać nie będę. Staruszka rzekła na to: ale drudzy wybiją. A on na to: to ja was nie znam. Ja muszę być z nimi, taki jest rozkaz. I odszedł. Wyszliśmy na niedużą polankę koło lasu, otoczoną z 3 stron olszyną. Wśród bulbowców zapanowało wielkie ożywienie. Na zboczu stało kilku lepiej uzbrojonych. Mieli przy sobie broń krótką. To musieli być ich dowódcy. Przez krótką chwilę radzili, a po tej naradzie postanowili dalej nas nie pędzić i na tej polanie wymordować. Było nas tam dużo, wszystkie kobiety z Ostrówek, z dziećmi do lat 15, kilku dziadków, a i z Woli Ostrowieckiej była znaczna część kobiet. Obstawieni byliśmy dość gęsto przez bulbowców, więc o ucieczce nie było mowy. Krzyczeli, by wychodzić z gromady po 10 osób na środek polany. Początkowo nikt nie chciał dobrowolnie iść na śmierć. Powstał płacz, lamenty, prośby i błagania. Rzucili się na nas jak dzikie bestie, mocno wygłodniałe zwierzęta i zaczęli wyciągać z tłumu, kto się pod rękę nawinął. Podprowadzali na środek polany i kazali kłaść się w koło twarzami do ziemi. Zaczęli strzelać ofiarom w tył głowy, a my żywi musieliśmy patrzeć na tę tragedię. Widziałem okropne sceny. Rozstrzeliwani w pośpiechu ludzie nieraz byli trafiani niecelnie. Zranieni śmiertelnie podrywali się w konwulsjach i znów opadali na ziemię. Dobijano ich, ale najczęściej w męczarniach kończyli swój żywot. Z jednej grupy popędzonej na miejsce kaźni po serii strzałów poderwała się mała dziewczynka, może 6-letnia, i zaczęła mocno wzywać mamę, ale matka już nie żyła. Widząc to, bulbowiec podniósł karabin i strzelił w nią. Trafił, ale nieśmiertelnie. Dziewczynka upadła, ale po chwili się poderwała i krzycząc zaczęła iść po trupach.
padając i następnie wstając. Bulbowiec znów nią strzelił, tym razem aż 3-krotnie. Dziewczynka wciąż jednak podnosiła się i krzyczała. Zdenerwowany bulbowiec podbiegł do niej i dobił ją kolbą karabinu. I tak grupę po grupie wyciągano i zabijano. Tworzył się duży krąg, gdyż kazano kłaść się jeden obok drugiego, w nogach wcześniej pomordowanych. Mama powiedziała, żebyśmy poszli sami, po co mają nas szarpać, i tak śmierć nas nie ominie. Kładąc się obok siebie, półgłosem odmawialiśmy pacierz. Strzały zaczęły zbliżać się do mnie. Bliziutko padł strzał, bo poczułem podmuch powietrza. To musiało być w ciotkę. Słyszałem mocne harczenie. Następny strzał pada w mamę. Ziemia rozbryzguje się po mojej głowie. Poczułem, że mamy ręka przyciska mnie coraz mocniej do siebie. Potem ciało zaczęło się rozluźniać, bo ręka mamy zaczęła słabnąć i pozostała bez ruchu. Zapadła krótka cisza i nagle znów słyszę, jak układają się kolejne osoby w naszych nogach. Kiedy znów usłyszałem wystrzały z tyłu, zacząłem w duchu modlić się i prosić Boga o przeżycie tych potworności. W czasie układania się na pobojowisku nikt nie wybierał sobie miejsca. Ja też się tak położyłem i leżąc tak wśród trupów poczułem nagle, że wciska mi się na wysokość żołądka zmurszały pniak. Najgorsze było to, że znajdowały się w nim czerwone mrówki. Pień uciskał tak dokuczliwie, że zaczęło brakować mi powietrza, a mrówki rozlazły się po twarzy. Musiałem szybko otwierać usta i nabierać powietrza, aby mrówki nie weszły do wewnątrz. Nie mogłem głęboko oddychać, bo to mogłoby mnie zdradzić. Trwało to około godziny. Naraz ustały krzyki i płacz. Strzały były coraz rzadsze. Po chwili nastała cisza. Bulbowcy zaczęli odchodzić w krzaki w stronę Sokoła. Leżałem dłuższą chwilę. Upłynęło może pół godziny. Cisza nadal była niczym niezakłócona. Ostrożnie uniosłem głowę i zobaczyłem jakąś starszą kobietę. Uciekała w pobliskie krzaki. Opuściłem głowę z powrotem i słuchałem, czy nie będą za nią strzelać. Jednak nadal panowała cisza. Leżałem jeszcze chwilę i postanowiłem wstać i uciekać w krzaki. Po raz drugi pomalutku podniosłem głowę, spojrzałem po trupach i zobaczyłem, jak wstaje kolejna kobieta z 2 dzieci. Złapała dziewczynkę i chłopczyka i uciekła z nimi w krzaki. Po raz trzeci podniosłem głowę i popatrzyłem na mamę oraz ciotkę. Leżały martwe. Mama miała oderwany kawałek czaszki, aż mózg jej wyrzuciło. To właśnie jej mózg rozlał mi się po karku i twarzy i tak bulbowcy myśleli, że już nie żyje. Poderwałem się i odbiegłem około 50 metrów w głubin. Widzę, że ktoś jeszcze wstaje i biegnie w moją stronę. Poznaję go, jest to mój brat cioteczny, Paweł Jasieńczak. W krzakach spotkaliśmy kobietę, która wcześniej zbiegła z 2 dzieci. Dołączyliśmy do niej i zaczęliśmy iść w stronę Jagodzina. Po drodze mijaliśmy palącą się wieś Ostrówki. W Jagodzinie spotkałem swojego ojca i kilka innych osób ocalałych z masakry. Następnego dnia wsiedliśmy do pociągu towarowego i przejechaliśmy nim na drugą stronę Bugu, do Dorochuska. Z relacji Heleny Popek wiemy, że ksiądz Stanisław Dobrzański ukrył się w stogu słomy. Jednak bulbowcy dostrzegli kawałek wystającej sutanny. Wyciągnęli go, a następnie zamordowali na podwórzu Trusika. Po egzekucji upowcy sprawdzali, czy wszyscy są zabici, a rannych dobijali. Mimo to z tej masakry ocalało kilkanaście osób. Część z nich z ranami zmarło w pobliżu miejsca masakry już po odejściu upowców. Po kilkunastu dniach zwłoki pomordowanych zostały zakopane na rozkaz UPA przez Ukraińców z Sokoła. Miejsce to jest nazywane przez miejscowych Ukraińców Trupim Polem.
Tato mój zobaczył tych ludzi ubitych. Mój tato, gdy zobaczył tych pomordowanych, leżeli na drodze, przyszedł do wsi i prosił ludzi, by pomogli ich pochować. I ludzie zrazu nie chcieli iść, bo bojali się, żeby ich nie ubili. Na sośnie, pod którą pochowali tych ludzi, ojciec wyciął nożem 3 krzyże. I krzyży wszyscy, 3 krzyże widno. A ja mówię, tato, a na co ty tak ryżo, to takie? Pytam tatę, po co te krzyże? A on na to, dziecino, może ja długo nie pożyję, ale ty pamiętaj i powiedz Polakom, gdzie jest ta mogiła. I skażcie, gdzie ludzie pochowani. W 2011 roku ekshumowaliśmy z tamtego miejsca 231 osób. W stanie, ci ludzie później byli zakopani już tak po około 10 dniach w stanie kompletnego rozkładu ciał. Ale jak mówią okoliczni mieszkańcy, nadal są tutaj co najmniej 3 masowe mogiły. Okoliczni rolnicy mówili, że na tym miejscu sam deszcz wypłukiwał kości, dlatego że te doły były wykopane bardzo na prędce, na szybko. Te ciała zostały tam złożone w pośpiechu, więc nie zakopano ich głęboko, dlatego warunki atmosferyczne często powodowały wypływanie tych szczątków ludzkich i tak być może wiele z nich zostało rozniesionych gdzieś przez dzikie zwierzęta. W czasie dokonywania rzezi zorganizowane grupy Ukraińców z sąsiednich wsi w tym czasie plądrowały wieś, a znalezionych ukrytych Polaków mordowano. Często też używano podstępu, krzycząc na przykład: Janek, Marysia, wychodźcie, już jest bezpiecznie. Kiedy Polacy dali się złapać na ten podstęp, byli na miejscu mordowani. Udajemy się teraz do Woli Ostrowieckiej. Te wsie dzieliła niewielka odległość, może 1,5 kilometra. Wystarczy przejść przez niewielki lasek i mamy kolejną wielką, piękną polanę, obsianą słonecznikami. Ale na tej polanie widać też mnóstwo owocowych drzew. Tutaj sytuacja była bardzo podobna. Ukraińcy zapędzili wszystkich do miejscowej szkoły oraz na plac szkolny. Rzeź zaczęła się od mężczyzn. Zawsze Ukraińcy zaczynali najpierw mordować mężczyzn, dlatego że to mężczyźni mogliby stawić opór. Kiedy wymordowało się już wszystkich mężczyzn, wiadomo, że kobiety i dzieci nie stanowiły większego zagrożenia. A który facet, widząc, że morduje się jego kobietę czy dziecko, nie rzuciłby się, nie dbając o własne życie, na dowolnego oprawcę? Ukraińcy doskonale o tym wiedzieli. Po pewnym czasie kobiety i dzieci zgromadzono w izbach lekcyjnych szkoły, w budynku szkoły, natomiast mężczyzn i chłopców takich powyżej 15 lat, młodzież męską, zgromadzono na placu przyszkolnym. Mężczyzn wyprowadzano dziesiątkami, wchodzili do otwartych drzwi stodoły u Strażyca, tam się rozbierali z odzieży, z obuwia. Za stodołą był wykopany dół, około 12 metrów długi, 2,5 metra szeroki, niespełna metr głęboki. Udajemy się teraz do gospodarstwa Aleksandra Strażyca. Strażyc był jednym z najbogatszych gospodarzy we wsi. Jego dom był ostatni na wsi. U niego w gospodarstwie rozegrał się jeden z najtragiczniejszych epizodów tej zbrodni. Pomimo że ponad 80 lat nie ma tutaj już żadnego życia, tak na każdym kroku możemy spotkać ślady dawnej osady. Wszędzie rosną tutaj drzewa owocowe, które nadal owocują. Jest tutaj mnóstwo jabłoni, grusz, śliwek, czy możemy nawet spotkać jeszcze jakieś ostatnie zdziczałe kwiaty, które zdobiły kiedyś ogródki tych wiejskich chałup. Tutaj mamy wykopane podczas poszukiwań terenowych resztki naczyń, jakichś butelek, jest widać porcelana, glina, że na pewno były tutaj używane w tym gospodarstwie Strażyca. Niektóre były nawet jeszcze ozdobione jak na tamte lata. Pod starą gruszą, która ma około 100 lat, w gospodarstwie Aleksandra Strażyca zachowała się jeszcze oryginalna belka od studni. Tutaj też wydobyto podczas prac poszukiwawczych różne żelastwo. Widać jakieś okucia z zamków. Są jakieś resztki przyrządów używanych w gospodarstwach domowych. To jest chyba taka zaszczepka do drzwi. Tu jest też stara miska. To wszystko zostało tu wydobyte podczas ekshumacji. I tutaj układano tych ludzi siłą, kładziono ich rzędami i zabijano przy pomocy młotów, siekier, młotów do uboju bydła, maczug. Żadna osoba tutaj, którą żeśmy wydobyli, nie nosiła obrażeń
postrzałowych z broni palnej. Wszystkie kości, głównie czaszki, nosiły charakterystyczne ślady od uderzeń tępym narzędziem. Używano do tego młotów kowalskich, młotów do uboju bydła czy jakichś prymitywnych maczug. I słuchajcie, nie wiedzieliśmy o tym dole drugim, tu gdzie stoi ten brzozowy krzyż. Obok. Nie, bo nie było świadków. Nikt nie mówił, że tu jest drugi dół. Nikt. Stąd zabierano te kobiety z dziećmi, prowadzono. Część już była tutaj. Dopiero jak czytam protokół profesora Mądro z ekshumacji, przypominam sobie, że jak dół miał 12 metrów, to gdzieś od 9 metra do 12 były kobiety, dzieci nie układane, tylko wrzucane w takim bezwładzie. I ciągle nam tego brakowało, tych pozostałych osób, że prowadzono. Relacja Ireny Kozłowskiej i zdjęcie lotnicze niemieckie z maja 1944 roku pokazuje, analiza tego zdjęcia, że to jest taki biały paseczek, 1 mm długości na tym zdjęciu i pod kątem 90 stopni połowę milimetra to jest to. Więc postanowiliśmy sprawdzić, na ile to jest, jeżeli to jest prawdziwe. Zaczęliśmy szukać i pierwszego dnia po godzinie szukania znaleźliśmy 48 osób. 48 osób, w tym duża część to są dzieci. I tylko jedną kulę znaleźliśmy. Tylko jedną kulę. Na 48 osób jedna osoba była strzelona z broni palnej. A skąd wiemy, co działo się w tym miejscu? Jednemu mężczyźnie, miejscowemu Kowalowi, Soroce, udało się przeżyć. Kiedy zobaczył on śmierć swojego syna, zabitego wielkim młotem, wiedział, że jego za chwilę czeka to samo. Więc kiedy Ukraińcy postawili go na brzegu tego dołu i pchnęli go do niego, zaczął uciekać. Wtedy poczuł postrzał. Ponoć miał całkowicie rozerwane pośladki, ale biegł dalej. Dostał kolejną serię z karabinu maszynowego, po czym padł na ziemię i stracił przytomność. Miał przestrzelone płuco, czuł jak powietrze ucieka z jego ciała i tak przeleżał całą noc. Widocznie Ukraińcy stwierdzili, że już nie żyje i nie próbowali go dobijać. Pomimo że dostał 6 kul, cudem przeżył. Następnego dnia, kiedy odzyskał przytomność, podczołgał się do najbliższej drogi, gdzie znalazł go jeden z jego znajomych, który przyjeżdżał wtedy akurat furą. Podwiózł go do rzeki Bug, następnie przepłynęli razem łodzią na drugą stronę rzeki za zgodą Niemców i to Niemcy odwieźli go do szpitala do Chełma, w ten sposób ratując mu życie. Gdy do Ostrówek jednak nadjechali Niemcy, upowcy usłyszeli odgłosy strzelaniny. Banderowcy zamknęli wtedy pozostałe przy życiu osoby w liczbie około 200 w stodole. Były to głównie kobiety i dzieci. Stodoła była obstawiona. Za drzwiami stodoły był ustawiony karabin maszynowy. Ci, którzy próbowali uciekać, a wiemy, że próbowali, byli zabijani natychmiast. Wszelkie próby jakiejś ucieczki, jakiejś obrony były likwidowane natychmiast. Po wymordowaniu mężczyzn zaczęto brać kobiety z dziećmi. Banderowcy oblali benzyną szkołę i zgromadzone tam kobiety z dziećmi w liczbie około 250 i wrzucili przez okna granaty. Także ci wszyscy, którzy byli w szkole, zginęli. Ocalało kilka osób. 2 wejścia było do szkoły. To nauczyciel wchodził z jednego pomieszczenia i z drugiej strony to już dzieci chodziły. To nanieśli słomy i to podpalili i później ktoś się ratował przez okna, to strzelali okiem z kalibrów maszynowych. Ukraińcy podpalili szkołę, wrzucając też i granaty do tej szkoły i niektórzy przez okna zaczęli uciekać. No to tam to zabijali na miejscu. Ojciec prawdopodobnie spalił się z żywcem, bo nikt nie znalazł jego ani żywego, ani umarłego, nikt ani ze znajomych, ani z rodziny. Szkoła w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej mogła wyglądać właśnie tak. To jeden z niewielu zachowanych budynków tego typu na całym Wołyniu. Ta szkoła w Budach Usickich zachowała się w całkiem niezłym stanie, dlatego że tutaj Polacy zdążyli się w zdecydowanej większości ewakuować przed ukraińskimi bandami
i wieś dzięki temu została tylko ograbiona i ocalała prawie w całości. Ten budynek szkoły był używany po II wojnie światowej przez Ukraińców, dzięki temu dotrwał w całkiem niezłym stanie do czasów obecnych. Można sobie więc wyobrazić, że do tego typu budynku spędzano ludność polską, jako że były to zwykle największe budynki na wsi, mogły pomieścić większą ilość ludzi, tak samo drewniane kościoły, zamykano ich w środku, oblewano benzyną, a następnie podpalano żywcem. Podpalono również znajdującą się po drugiej stronie stodołę u Jesionków, gdzie spłonęło około 30 osób, głównie kobiety. Dzięki uporowi Polaków dziś kilka z tych miejsc jest oznaczonych, ale jak zauważycie chociażby na tym filmie, te miejsca pamięci często są w środku pola uprawnego. Tutaj przez dziesiątki lat było uprawiane pole dla miejscowego kołchozu. Rolnicy, którzy obsługiwali te traktory, widzieli kości ludzkie. Orały mniej więcej 30 cm głębokości, to co zostało poniżej. Resztę pługi zbierały, glebogrezarki, jakieś kultywatory, brony i tak dalej, to rozwłóczyły. No i strona ukraińska nie chciała nam uznać te kości znalezione tutaj w promieniu 30 metrów koło, tak, że to są luzy, że to są kawałki kości, dosłownie. One zostały też już pochowane. Natomiast co najmniej 69 osób z tego miejsca. I jeżeli mamy 69 plus te kolejne znalezione teraz 48 i wcześniej w 92 roku wśród tych 243 jest 27 kobiet, 19 dzieci, to i tak nam jeszcze brakuje, bo świadkowie mówią, że jeszcze studnia u gospodarza tego strażnica była pełna trupów. Szukaliśmy tej studni. Bardzo wytrwale. Odnaleźliśmy jedną studnię, ale niestety studnię gospodarczą za gospodarstwem, jakieś kilkadziesiąt metrów. Wybraliśmy ją do końca. Przy okazji zobaczyliśmy, jak budowano studnię kiedyś. Ale nie było tam. To nie tak. Także to, co było pochowane na płytkiej głębokości, gdzieś do 30 cm, zostało praktycznie bezpowrotnie zniszczone. Ukraińcy też nie chcą zaakceptować tego faktu, że tych ofiar było więcej, dlatego że wielu z nich nie uda się dzisiaj odnaleźć z uwagi na to, że ich kości zostały przeorane i gdzieś rozwleczone całkowicie po tych polach. Ten krzyż również został sfinansowany przez Wojtka Smarzowskiego. On zapłacił tutaj za 3 krzyże, które były wcześniej zamówione, aby upamiętnić te miejsca mordu, te znane miejsca mordu, bo ich jest dużo więcej. Tych upamiętnień jest zaledwie kilka, a z tego, co tutaj mówią fachowcy z IPN-u, jeszcze ponad 30 masowych mogił czeka na znalezienie. I tak naprawdę nie wiadomo, gdzie ich szukać, bo ludzie, którzy mogliby to pamiętać, już nie żyją, a relacje są skąpe w stylu: uciekałem gdzieś w kierunku lasu przez pola i tam widziałem stertę ciał. Jest to dzisiaj takie szukanie igły w stogu siana. Oprócz tego jest mnóstwo pojedynczych osób, gdzie zostały one zastrzelone albo zabite gdzieś w trakcie ucieczki i tamte ciała zostały porzucone. Później przez wiele dni również okoliczne dzikie zwierzęta pożywiały się tymi ciałami. Dopiero kiedy to wszystko zaczęło gnić i śmierdzieć, banderowcy spędzili tutaj okoliczną ukraińską ludność i kazali im pogrzebać te ciała, aby nie wywoływać tutaj chyba jakiegoś stanu epidemii, i też usunąć dowody tej zbrodni. Warto dodać, że krzyże u podstawy mają miejsca na tablicę i tak już czekają tutaj na tę tablicę od wielu lat, dlatego że strona ukraińska kategorycznie nie zgodziła się, aby jakiekolwiek tutaj tablice zamontować. Być może kiedyś to się zmieni, dlatego to miejsce jest tutaj zachowane. Gdzieś w tym miejscu mieściło się centrum wsi Wólka Ostrowiecka. Ogólnie, jeżeli przyjechalibyście tutaj i liczycie na to, że dowiecie się z jakiegokolwiek pomnika czy tablicy informacyjnej o tym, co się tutaj stało, tak nic z tych rzeczy. Nawet na cmentarzu, na którym pochowana jest większość już odnalezionych szczątków, nie ma żadnej informacji o tym, co się tutaj wydarzyło. Po prostu napis: zginęli 30 sierpnia 1943 roku. Jak zginęli? Mogli zginąć, nie wiem, w wielkim pożarze, jakiejś katastrofie, w wyniku epidemii i tak dalej. Także taki typowy przechodzień, turysta, który tutaj trafi, nie dowie się o tym, co się tutaj stało. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że strona ukraińska nie pozwala
opisywać takich historii. Tutaj ta wersja historii ze strony ukraińskiej jest nieco inna i nawet jak oglądałem sobie niedawno ukraińskie wiadomości, które pojawiły się po pierwszych newsach w Polsce na temat prowadzonych tutaj ekshumacji. В 1943 році відбувалися оті такі складні сторінки нашої історії. Наскільки вони складні, наскільки вони є важливі, так, от якраз ці дослідження мають відповісти. В одне село зайдуть в польській формі, попочнуть вирізувати, в друге село зайдуть в українській формі. І так їх зіткнули українці з поляками. Поляки наші били. Наші чекали. Ліс мене мати. Я родився його. Батько вивезли сина і дочку, а мати мене мила. Ci ludzie, którzy tutaj leżą, na tych polach, na tych łąkach, to tak naprawdę nie wiadomo, kto ich zabił, bo mogli to być Rosjanie, mogli to być Niemcy, wtedy była wojna, wszyscy się zabijali, ale to na pewno tego nie zrobili Ukraińcy. Jeżeli porównamy sobie kwestię upamiętnienia do tego, co mamy na stronie polskiej, tak tutaj nie ma mowy o tym, żeby napisać wprost, kto dokonał tej zbrodni, czy w ogóle, że dokonano tutaj zbrodni, już nie mówiąc o wskazywaniu winnych. Kościół w Ostrówkach przetrwał masakrę. Jednak Ukraińcy wrócili tutaj 19 września, aby dokończyć dzieła zniszczenia. I wtedy kościół został spalony. Jedyną pamiątką po nim był przez długie lata tylko drewniany krzyż misyjny oraz figura maryjna. Krzyż misyjny nie zachował się do obecnych czasów, został on zamieniony na metalowy, który stoi tutaj dziś w tym miejscu. Przez wiele lat uprawiane były tutaj pola. Po II wojnie światowej Sowieci włączyli ten teren do kołchozu, wszystko zaorano, sadzono tutaj zboże, kartofle, no w tym roku rosną akurat słoneczniki, dlatego może wygląda to dość pięknie, ale tutaj nawet kilkanaście metrów dalej w tych słonecznikach są prowadzone prace ekshumacyjne. Pomiędzy tymi słonecznikami obecnie są masowe mogiły, pewnie jeszcze wiele jest nieodnalezionych. Tutaj był nasz dom. Tu była ta stodoła, a tak na szagę troszeczkę tam był nasz dom i tam poza domem była ścieżka do kościółka. I żyliśmy tutaj w zgodzie, w przyjaźni z Ukraińcami. Jak to było radosne życie, tu się urodzić, tu się wychodzić. To była ziemia ojczysta, radosna. Przyjechaliśmy tutaj jednym autokarem. 50 osób. Z krzyżem brzozowym na ramieniu, na początku ksiądz. Idziemy, są czasy Związku Radzieckiego, co prawda końcówka. Idziemy przez wieś, mieszkańcy są przerażeni, a jednocześnie ciekawi. Milicja trzyma nas, prawda, w takim, żebyśmy się gdzieś tam, broń Boże, nie wymknęli. Przychodzimy tutaj i w krzakach znajdujemy figurkę Matki Boskiej pobitą. Na tych szczątkach ustawiamy, mamy taki malutki, dosłownie zydelek, stoliczek i to jest nasz ołtarz. W 1992 roku za zgodą władz ukraińskich w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej dokonano pierwszej ekshumacji ofiar OUN i UPA na terenie Ukrainy. Dokładnie w 49. rocznicę mordu, 30 sierpnia 1992 roku, na dawnym cmentarzu rzymskokatolickim w Ostrówkach odbyły się pierwsze uroczystości pogrzebowe ofiar tej masakry. W następnych latach w tym samym grobie składano szczątki znalezione podczas kolejnych ekshumacji. Jednym z kilku oryginalnych grobów, no w sumie nie oryginalny, bo to jest rekonstrukcja, jest grób księdza kanonika Kacpra Wolborskiego, który zmarł w 1936 roku. Ten grób był w stanie totalnego zniszczenia. Był on splądrowany, rozbity, trumna była rozbita, kości rozrzucone, że w latach 60., 70. na tych terenach grasowały tak zwane hieny cmentarne, które rozkopywały groby, wyciągały złote zęby, biżuterię, wszystko co można było spieniężyć. Ten grób również został rozkopany, rozbity, ale od 2003 roku trwają prace porządkowe na tym
cmentarzu. Wcześniej była tutaj prawdziwa dżungla. Polacy wynajęli miejscowe gospodarstwo, które zajęło się wykarczowaniem tego terenu, bo tutaj nie dało się nawet wejść. I co ciekawe, drewno z tego cmentarza nie zostało sprzedane, bo prawo jest takie, że nie można sprzedać drewna z cmentarza. Stąd zostało ono rozdzielone biednym rodzinom z okolicy, wdowom. Cmentarz też ten nie był ogrodzony wcześniej. Dzisiaj ten teren ogrodzony jest nieco większy, dlatego że pierwotnie nawet nie wiedziano, gdzie mieściły się granice tego cmentarza. Wszystkie te krzyże kamienne, nagrobki są współczesne. Tam, gdzie się udało zidentyfikować pochówki, tam są tabliczki, ale na cmentarzu zachowało się też kilka oryginalnych drewnianych krzyży. Najstarszy ma ponoć 130 lat. 30 sierpnia 1943 roku Ostrówki, Wola Ostrowiecka i jeszcze 30 kilka miejscowości w powiecie lubomelskim zostało napadniętych przez banderowców. Ludność została wymordowana. W przypadku Ostrówek zginęło 475 osób. Z pobliskiej Woli Ostrowieckiej 500, prawie 80 osób. Ponad 1050 osób. Zginął również ksiądz kanonik Stanisław Dobrzański, który chciał zostać z parafianami. Zginął brat Józef Harmata. Wielu naszych rodaków zostało zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów i wrzuconych do bezimiennych dołów śmierci. W tym miejscu po raz trzeci prowadzimy akcję ekshumowania szczątków, które wcześniej zidentyfikowaliśmy, jeśli chodzi o miejsce pochówku. Po 2 tygodniach prac ekipy Instytutu Pamięci Narodowej wydobyliśmy 49 szczątków osób. Ogólna liczba dzieci spośród tej grupy, którą ekshumowano, to jest około między 30 a 40%. Tylko w tej liczbie, która tutaj została ekshumowana. Byliśmy na polu Słoneczników, gdzie odkryto już kolejne miejsce i tam już na teraz są 4 kolejne osoby, które są wydobywane z ziemi. Dodamy te osoby, które do tej pory wydobyliśmy, a więc te prawie 50, ponad już 50 osób. To, szanowni państwo, w dalszym ciągu, jeśli chodzi o skalę ofiar, tutaj brakuje nam prawie 300 ofiar. I ich będziemy w dalszym ciągu oczywiście szukać. Szanowni państwo, oczywiście pobieramy na bieżąco materiał genetyczny z wydobywanych szczątków i chciałbym tutaj w tym miejscu powtórzyć apel, który już od dłuższego czasu znajduje się na stronach Instytutu Pamięci Narodowej, aby krewni rodzin tu z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej zgłaszali się do Instytutu Pamięci Narodowej i oddawali materiał genetyczny, bo naszym celem jest identyfikacja tych szczątków, które wydobywamy. Chcemy przywrócić im imię i nazwisko, chcemy dopełnić tego obowiązku, który ciąży na nas również jako na spadkobiercach tych, którzy zostali tutaj pomordowani, a więc stąd mój apel, ponawiam go, aby materiał genetyczny oddawać do bazy genetycznej. W Kijowie jest 14 wniosków Instytutu Pamięci Narodowej, które czekają na rozpatrzenie. To oczywiście jest więcej niż 14 miejsc, niektóre wnioski są na więcej niż jedno miejsce. Opieramy się tutaj z nadzieją na deklaracji prezydenta Władimira Zełenskiego, który zapowiedział między innymi przyspieszenie całej procedury wydawania zezwoleń na poszukiwania i ekshumację. Jeśli chodzi o poszukiwania, jeśli chodzi o ekshumację, i to się rzadko pojawia, ale o tym też, szanowni państwo, chcę powiedzieć, bo takie zezwolenie musi być również na pochówek. Staramy się uzyskać zgodę władz ukraińskich na to, aby artefakty wydobywane przy szczątkach mogły zostać przewiezione do Polski, aby mogły one trafić, szanowni państwo, do rodzin bardzo często, dla których to są jedyne pamiątki po przodkach, którzy zginęli, a więc liczymy tutaj również na to, że ta przychylność władz ukraińskich będzie dotyczyć też zgody na przetransportowanie do Polski tych wydobytych artefaktów, które towarzyszą tym pomordowanym w tych dołach śmierci. Medaliki, różańce, 2 pary butów jedynie
się zachowały przy szczątkach. Może to dawać asumpt do tego, aby twierdzić, że po prostu pędzono ich na pole śmierci boso, bez przedmiotów osobistych. Mamy tutaj na Ukrainie miejsca, gdzie w dołach śmierci spoczywa po kilkaset osób, jak Huta Pieniacka, no ale mamy miejsca pojedynczych pochówków, czy gdzieś leżą 2-3 zamordowane osoby. To jest, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że różna jest skala tych miejsc, gdzie prowadzimy poszukiwania. To jest interes, żywotny interes całego państwa polskiego i my jako Instytut Pamięci Narodowej mamy prawo liczyć i liczymy na wsparcie innych polskich instytucji reprezentujących państwo polskie. Po pierwsze, obowiązuje nas procedura prawa ukraińskiego. My tutaj nie podejmujemy samodzielnych decyzji, jednak jesteśmy na terytorium państwa ukraińskiego, ale naszym celem jest to, aby ci, których odnajdujemy, identyfikujemy, spoczęli w poświęconej ziemi. No i zabili ojca, bo wysłał moją mamę, jak się dowiedział, że że coś szykują Ukraińcy, ci banderowcy, to wysłał mnie z mamą do jej mamy, do babci. Mieszkali w Woli Ostrowieckiej na kolonii, ale mama nie doszła. Kryła się ze mną w bruździe, w ziemniakach, kryła się w reczce, bo już te inne zboża były wykoszone, bo to był 31 sierpień, to już nie było zbóż. I tak przez cały dzień z 9-miesięcznym dzieckiem, to przy piersi mówiła, bez przerwy wkładała pierś, żebym nie płakała. Prawdopodobnie, że oni byli tak zaślepieni mordem, że biegli miedzą przy tych uprawach, przy ziemniakach i nie widzieli, że mama tam ze mną leży. Dopiero wieczorem w Jagodzinie mama się spotkała i tam się dowiedziała, że całą rodzinę ojca wybili, między innymi jej męża, tego brata Jakuba z żoną i z dziećmi, no i dziadków ze strony ojca. Dowiedziała się też, że zginęły jej 2 siostry, jedna 14-letnia Anastazja i druga 16-letnia Zosia. No i zginął ojciec ze strony mamy, dziadek. Także tyle zginęło, 10 osób zginęło z mojej strony tego jednego dnia. W dniach od 13 lipca do 7 sierpnia 2026 roku w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przeprowadzono kolejne ekshumacje, w wyniku których wydobyto szczątki 55 ofiar. Podczas oględzin prowadzonych na miejscu antropolodzy i specjaliści z medycyny sądowej ocenili, że 47% ofiar to dzieci, a większość z nich nie miała ukończonego 12 roku życia. Najmłodsze ofiary miały kilka miesięcy. Co roku w rocznicę pacyfikacji na miejscowym cmentarzu odbywa się msza polowa, w której uczestniczą potomkowie ofiar oraz polskie władze. A co stało się z dowódcą UPA odpowiedzialnym za pacyfikację tych wsi? Iwan Kłymczak, pseudonim Łysy, po udanej akcji tak pisał do swego dowódcy, Jurija Stelmaszczuka. 29 sierpnia 1943 roku przeprowadziłem akcję we wsiach Wola Ostrowiecka i Ostrówki, Głowieńskiego rejonu. Zlikwidowałem wszystkich Polaków od małego do starego. Wszystkie budynki spaliłem, mienie i chudobę zabrałem dla potrzeb kurenia. Ponad rok później Iwan Kłymczak zginął 23 października 1944 roku w bitwie z oddziałem NKWD. Jego zwłoki wystawiono na widok publiczny, powieszone na szubienicy w Szacku. To, co zobaczyliście w tym filmie, wydarzyło się naprawdę.
Za tą historią stoją tysiące zwykłych ludzi. Kobiet, dzieci, starców i całych rodzin, którzy stracili swoje domy, ziemię, bliskich i życie. To nie jest tylko historia o wojnie, to historia konkretnych ludzi, których losy przez dziesięciolecia pozostawały dla wielu nieznane. Dlatego tak ważne jest, żeby o nich pamiętać i mówić o tym, co wydarzyło się na Wołyniu. Możecie pomóc ocalić ich pamięć i dotrzeć z tym filmem do jak największej liczby osób. Tego typu materiały mają często znacznie trudniej z dotarciem do widzów przez rygorystyczne algorytmy YouTube'a. Dlatego każda łapka w górę, komentarz i udostępnienie naprawdę ma wielkie znaczenie. Jeśli uważacie, że o tych wydarzeniach trzeba mówić i pamiętać, zostawcie po sobie ślad w komentarzu. Napiszcie, czy waszym zdaniem takie historie powinny być częściej pokazywane w mediach głównego nurtu. Możecie napisać też, o jakich historiach chcielibyście jeszcze posłuchać oraz jakie miejsca zobaczyć na tym kanale. Nie pozwólmy, żeby pamięć o tych ludziach zniknęła. Na koniec ponownie zachęcam do podzielenia się swoimi rodzinnymi historiami z Kresów Wschodnich. Dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca i do zobaczenia w kolejnych filmach.